Dzień dobry. Dziś chcę opisać jeden z moich ulubionych filmów. Dzień próby z 2001 roku, którego reżyserem jest Antoine Fuqua, a w rolach głównych wystąpili Denzel Washington oraz Ethan Hawke. W tym odcinku pokażę Wam, jak reżyser zrobił z miasta bohatera i jak ten bohater wchodzi w relacje z innymi postaciami. Na moim kanale pojawił się odcinek, w którym omawiam film Siedmiu Wspaniałych z 2016 roku. Wyreżyserował go także Antoine Fuqua. Ten reżyser bardzo mocno skupia się na swoich bohaterach i umie budować silne postaci. W odcinku omawiam, jak Fuqua operował światłem i kompozycją, aby wzmocnić obraz głównego bohatera w umyśle odbiorcy. Dzień próby to mocne kino. Denzel Washington gra policjanta Alonzo, który podczas jednego dnia ma podjąć decyzję, czy młody Jake, w którego wciela się Ethan Hawke, zasłużył na awans. Alonzo to bohater, który umie żyć w swoim mieście, rozumie je i wie, jak okiełznać. Umie trzymać miasto w ryzach. Jake to bohater, który dopiero się uczy. Jego z kolei miasto potrafi stłamsić, okiełznać. Nie bez powodu personifikuje tutaj miasto. Reżyser pokazał je w taki sposób, że w podświadomości widza jawi się ono jako dodatkowy bohater. Bohater, który pomoże tylko jednemu z policjantów. Miasto to bohater, który tak samo jak inni budzi się i zasypia. Zobaczcie ujęcie wschodu słońca na czołówce. Jest ważne. Pokazuje, że ten umowny bohater, miasto, staje się aktywny. Zobaczcie to przyspieszone ujęcie miasta, w którym chmury są bardzo szybkie. Są aktywne. Podobnie jak Alonzo i Jake. Ten ostatni ma całą sekwencję w domu o poranku. Wstaje z łóżka. Szykuje się do pracy, do aktywności. Tak samo Alonzo, który pije poranną kawę w barze. Jak widzicie, w filmie nie mamy dwóch, a trzech bohaterów, którzy budzą się o poranku. Co ważne, reżyser przypomina o aktywności wszystkich trzech ujęciami słońca w trakcie trwania fabuły. Na koniec filmu słońce zachodzi, dając tym samym do zrozumienia, że już czas skończyć działania bohaterów. A więc, aby zrozumieć miasto w tym filmie, postarajmy się pomyśleć o nim jak o kolejnym bohaterze. Na tego bohatera składa się wszystko, co w tym mieście jest, ale nie jest wyróżnione. Samochody, które są w ruchu, ale nie są wyjątkowe. Jest ich mnóstwo i widz odbiera je jako część miasta. Co innego samochód Alonzo. Zobaczcie, że jest specyficzny. Nie da się go nie zapamiętać. Zostaje on niemal szczegółowo zaprezentowany widzom. Kolor czarny powoduje, że łączony jest z bohaterem, który ubiera się na czarno. Ten samochód nie należy do miasta jak inne, ale do Alonzo. Kolejnym elementem miasta są budynki i ulice. Często zakamarki. One kryją swoje historie. Jake wchodzi tam i przez to bardziej poznaje miasto, czyli tego umownego bohatera. Alonzo zna to miasto dłużej, dlatego nie reaguje tak jak młodszy policjant. Zachowuje się, jakby nieraz już widział takie sceny w zaułkach miasta. Nie jest ważne dla widza, kim dokładnie są przestępcy z tych uliczek. Gdyby zostali oni wyróżnieni, nie byliby częścią tego miasta, tego umownego bohatera. Co innego ten bohater jest wyróżniony, ma coś specjalnego, czego szuka Alonzo i co rozwija mocno fabułę. Ten bohater nie jest częścią miasta. Jest niezależnym bohaterem jak Alonzo i Jake. Jako ostatni element miasta podałbym ludzi w nim żyjących. Ludzi, którzy są grupą. W różnych miejscach miasta mogą występować różne grupy posiadające inną subkulturę. Nie ma tu wyróżnionych jednostek. Ci ludzie stanowią zbiorowego bohatera, zaś wszystkie te grupy są częścią umownego bohatera, czyli miasta. Myślenie o mieście jako o oddzielnym bohaterze ma dla reżysera sens. To miasto jest częścią fabuły. Miasto potrafi opowiedzieć się za jednym z policjantów, wybrać jego stronę. I miasto opowiada się za Jake'em i tym samym przeciwstawia się Alonzo. Jest to ważne dla fabuły. Zauważcie, że Alonzo ginie nie z rąk Jake'a, a zostaje zabity przez ludzi miasta. Nie są oni wyróżnieni. To grupa ludzi wykonujących wyrok. Biorąc pod uwagę to, że tacy ludzie to część bohatera, jakim jest miasto, można powiedzieć, że to miasto ostatecznie zabiło Alonzo. Miasto się mu przeciwstawiło, zaś Jake'owi pomogło. Zobaczcie finałowe sceny konfrontacji Jake'a i Alonzo. Starszy policjant ma przewagę, jest silniejszy i potrafi trzymać miasto w ryzach.
Właściwie trzymał, aż do finału. Bo wtedy miasto odwraca się od Alonso i opowiada się za Jake'em. Zauważcie, że twórcy jasno pokazali, jak tłum chroni Jake'a i przeciwstawia się Alonso. Miasto w końcu wyrwało się z więzów Alonso. Zwiewaj stąd, Jake. Zjeżdżaj. My cię osłonimy. Dlaczego miasto przeciwstawiło się Alonso? Bo wcześniej Alonso trzymał tego bohatera pod kontrolą. Sterował nawet nim. Wobec miasta Alonso był perfidny. Ten policjant to twardy bohater. Posiada silny charakter, nie do złamania, zimną krew i poczucie nietykalności. Zobaczcie to ujęcie. Bohater przechodzi przez ulicę. Nie jest to przejście dla pieszych, ale mimo tego idzie pewnym krokiem. To nie on ma uważać na samochody, ale kierowcy mają uważać na niego. Takie ujęcie pokazuje, że Alonso nie boi się miasta, a także to, że trzyma miasto w ryzach. Zobaczcie także to ujęcie. Zawiera znak marki samochodu, wyśrodkowany w kadrze. Ujęcie jest dosyć długie, co sprawia, że to nie jest typowe ujęcie. To ujęcie podkreślające wyższość bohatera. Wyższość nad kim? Nad miastem. Kolejne ujęcie przodu auta ma podobny cel. Ma sprawić, że czujemy, że tym wozem jedzie ktoś ważny. Ważniejszy od innych. Nie bez przyczyny przód jadącego auta jest ujęty na tle miasta, co podkreśla wyższość tego bohatera nad umownym bohaterem miastem. Zresztą takich ujęć jest więcej. Tu mamy ciekawą i wymowną scenę. Alonso zatrzymuje samochód na środku ulicy. Ujęcie z góry pokazuje, jak jego auto jest omijane przez inne samochody. Jego wóz stoi na środku skrzyżowania, ale nikt się nie czepia. Miasto boi się mu to wypomnieć. Miasto, jako bohater, boi się Alonso. Alonso jest egocentryczny. Zachowuje się, jakby był nietykalny. Jakby miał wszystkich w kieszeni. Nie boi się nikogo w mieście. Można powiedzieć, nie boi się miasta. Zobaczcie, jak prezentuje miasto Jake'owi. Przedstawia mu je po swojemu i jednocześnie pokazuje mu, że nad nim panuje. Musisz słyszeć ulicę, czuć jej zapach i smak. Znasz hiszpański? Ucz się, bo zginiesz. Ci dranie wciąż coś kombinują. Jake nie jest takim bohaterem. Jest młodym policjantem, który wierzy w pewne zasady i etykę. Pierwsza sekwencja filmu pokazuje Jake'a jako prawego policjanta, który pracuje na swoją pozycję. Jest z tego dumny. Zobaczcie to zdjęcie na półce. Bardzo charakteryzuje tego bohatera. Oddaje jego szacunek do wykonywanego zawodu. Albo to ujęcie. Jake czyści odznakę. Taki obraz rzadko spotkać w filmach o policjantach. W dialogach również daje znać widzowi o tym, że jest wzorowym policjantem i takiej pracy hołduje. Jak się spiszę, dadzą mi szansę. Kiedyś zostanę szefem wydziału. Musi się dać poznać zwierzchnikom jako wzorowy glina, który dostanie awans. Chce tego awansu, pracuje na niego i będzie z niego dumny. Alonso jest jego przeciwieństwem. To policjant, który gra nieczysto. Okrada ludzi, ale i policję. Do tego zachowuje zimną krew. Potrafi myśleć tak, aby wszystko było po jego stronie. Liczą się dowody, nieprawda. Oto jak było. Mark i Paul wyważyli drzwi, Jeff wszedł pierwszy i zarobił 2 kulki. Potrafi sterować ludźmi, manipulować nimi, przekabacać ich na swoją stronę. Jednak nie udaje mu się przekonać Jake'a, pomimo że próbuje. Jake do końca pozostaje wierny swoim ideałom. Nie przystaje do Alonso. I to sprawia, że nasz umowny bohater, miasto, wybiera tego bohatera. Chce, aby to ten policjant służył ludziom zamieszkującym miasto. Nasz umowny bohater wyraźnie chroni Jake'a i pomaga mu wygrać konfrontację z Alonso. Jake tylko przyczynia się do tego, że Alonso nie spłaca długu gangsterom i ci ostatecznie go zabijają. Można powiedzieć, że to miasto wykonało wyrok, a Jake pozostał czysty do końca. Jak widzicie, miasto jest ważne w tym filmie. Reżyser myślał o nim jako o dodatkowym bohaterze, który ostatecznie dokonuje wyboru. Wyboru, którego dokonuje także widz. Pragnie on, by Jake przeżył
i wyeliminował złego Alonso. Reżyser przypomina widzom o mieście obrazami budynków i ulic. Czystych ujęć samego miasta nie jest dużo, ale obrazów budynków i ulic jest mnóstwo w kontekście właściwej akcji. Czasem funkcjonują jako tło, a czasem są bardziej przemyślane, jak te ujęcia szyby samochodu z odbiciem budynków. Jak widzicie, w filmie Dzień próby mamy konfrontację dwóch bohaterów i mamy także trzeciego umownego bohatera, który opowiada się tylko po stronie jednego z policjantów. Denzel Washington dostał w 2002 roku Oscara za swoją rolę. Oczywiście zasłużył na to. Ethan Hawke otrzymał nominację. Tylko miasto nie dostało żadnej nagrody, pomimo że miało w tym filmie swoją rolę. I to bardzo wyjątkową. Napiszcie, czy znacie ten film i jak go odebraliście. Dla mnie to jest mocne kino, które osobiście bardzo lubię. Dzięki za dzisiejszy odcinek i zapraszam do kolejnych materiałów, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji.